Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o relacjach amerykańsko-izraelskich i o tym, jak Izrael buduje swój wpływ w Stanach Zjednoczonych. Co powoduje, że to państwo jest tak niezwykle skuteczne i czego my moglibyśmy nauczyć się od Izraelczyków, jeśli chodzi o budowanie soft power i realnego wpływu w największym państwie, w najważniejszym państwie świata z naszego punktu widzenia. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich państwa, wszystkich patronów, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona i zostać współtwórcą Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Magierowski, chyba najlepszy człowiek do rozmowy na ten temat. Dzisiaj dyrektor programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności, a w przeszłości ambasador w 2 krajach, o których mówimy, w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od opowieści o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje izraelsko-amerykańskie po pół roku rządów Donalda Trumpa. Na ile te bardzo bliskie związki, które były za poprzedniej jego prezydentury, które w ogóle chyba są bliskie między tymi państwami, jak one wyglądają teraz? Wyglądają na dość napięte, mimo że od początku kadencji drugiej Donalda Trumpa wydawało się właśnie, że będą równie gorące i pozytywne z punktu widzenia obu stolic, jak za pierwszej kadencji. Natomiast widać wyraźnie, że administracja Donalda Trumpa, sam prezydent jest chyba dosyć mocno sfrustrowany i być może nawet zniesmaczony tym, co się dzieje w strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie, brakiem postępów, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe, czy też dotyczące ewentualnego zawieszenia broni. I chyba rzeczywiście nie jest zbyt zadowolony z postawy premiera Netanyahu, z którym, jak wspomniałeś wcześniej, jeszcze kilka lat temu miał bardzo dobre relacje. Najbardziej takim jaskrawym przykładem tego, na ile one się ochłodziły, był fakt, iż podczas swoją drogą pierwszej swojej wizyty zagranicznej, oprócz wizyty w Rzymie z okazji pogrzebu papieża Franciszka, to była pierwsza taka dyplomatyczna sensu stricte wyprawa na Bliski Wschód i prezydent Trump nie odwiedził Izraela. Odwiedził tylko 3 kraje Zatoki Perskiej. Potem oczywiście i on sam, i jego współpracownicy tłumaczyli, że ta podróż miała charakter stricte biznesowy i rzeczywiście tak było, ponieważ podpisano wiele kontraktów i rozmawiano głównie właśnie między innymi o inwestycjach takich państw jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar w Stanach Zjednoczonych, współpracy finansowej. No ale jednak w Izraelu odebrano to jako policzek. Nie mówiono o tym publicznie i ani premier Netanyahu, ani jego ambasador w Stanach Zjednoczonych, ani minister spraw zagranicznych Izraela nie pozwolili sobie na krytykę, nawet zawoalowaną Donalda Trumpa, ponieważ wiedzą bardzo dobrze, że kroczą po bardzo wąskim, po bardzo cienkim lodzie i nie chcieliby tych relacji, które, powtórzę, znalazły się na takim bardzo trudnym etapie, na zakręcie, nie chcieliby ich jeszcze bardziej schładzać jakimiś nieodpowiedzialnymi wypowiedziami. Także widać wyraźnie, że gryzą się w język, że nie chcą Donalda Trumpa krytykować, nawet gdy ten pozwala sobie na krytykę Izraelczyków.
Przypomnijmy, że to Donald Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, co było Tak, tych ogromnym... gestów było jeszcze więcej. Uznał władzę państwa izraelskiego nad wzgórzami Golan. Z kolei Mike Pompeo, który w drugiej połowie pierwszej kadencji Donalda Trumpa był sekretarzem stanu, był pierwszym szefem amerykańskiej dyplomacji, który odwiedził osadę żydowską na zachodnim brzegu. Także takich mniej czy bardziej politycznych gestów było rzeczywiście podczas pierwszej kadencji sporo. Jest ich dzisiaj mniej w relacjach amerykańsko-izraelskich. Paradoksalnie, dlatego że wydawało się na początku, że rzeczywiście ta administracja obecna jest najbardziej przyjazną i przychylnie patrzącą na państwo izraelskie administracją w historii Stanów Zjednoczonych. No ale jak widać, nieprzewidywalność Donalda Trumpa obejmuje także relacje z Jerozolimą. A historycznie w ogóle Stany Zjednoczone chyba były w ostatnich latach najbardziej przyjaznym państwem dla Izraela i poważnym ich bardzo sojusznikiem pod wieloma względami. No, ale też przypomnijmy... Pod wieloma względami także warto wspomnieć, że nie chodzi wyłącznie o wsparcie polityczne, ale także o bardzo konkretne wsparcie militarne i finansowe. Przypomnę, że Stany Zjednoczone wspierają Izrael kwotą ponad $3 miliardów miesięcznie, przeznaczając te pieniądze rzeczywiście głównie na budżet militarny. I przypomnę tylko, że mniej więcej półtora roku temu, kiedy doszło do kolejnej eskalacji konfliktu między Hamasem a państwem izraelskim, gdzie znów poleciało kilkaset rakiet ze strefy Gazy w kierunku także między innymi Tel Awiwu, bo taki zasięg niektóre z tych rakiet mają, to Izraelczycy dosyć szybko wystrzelali się, mówiąc kolokwialnie, z baterii swoich rakiet Patriot, które stanowią część znanego także w Polsce słynnego systemu żelaznej kopuły. No i był pewien problem, ponieważ trzeba było dokupić te rakiety w Stanach Zjednoczonych. I się okazało, że w kongresie niektórzy nieco bardziej radykalni kongresmeni Partii Demokratycznej sprzeciwili się tej transakcji. Trwało to trochę, zanim w końcu ta zgoda została przez kongres wydana, ale wprowadziło to rzeczywiście też nerwową atmosferę w samej Jerozolimie i w rządzie izraelskim. Zaznaczę tylko, że działo się to oczywiście podczas poprzedniej kadencji poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Akurat w przypadku demokratów, tutaj taka krótka dygresja, oczywiście te relacje zawsze były dużo trudniejsze i dużo bardziej napięte i mimo tego, że też słyszeliśmy z ust demokratycznych prezydentów czy sekretarzy stanu w okresie kolejnych prezydentów, czy to był Barack Obama, czy Joe Biden właśnie, to z drugiej strony była też ostra krytyka i to publiczna. I ona się skupiała w dużej mierze na krytyce budowy osiedli na zachodnim brzegu. To był taki główny element dyskusji, debaty i taki punkt sporny w relacjach między Waszyngtonem a Jerozolimą. Przypominam sobie, że na początku swojej teraz drugiej kadencji Donald Trump też chciał wybudować fantastyczne osiedle hotelowe w Gazie i zrobić z tego kurort, co budziło wybuchy śmiechu w różnych częściach świata, ale właściwie pomyślałem, jak to było? Był śmiech przez łzy raczej. To był śmiech przez łzy, dlatego że to też pokazuje, do jakiego stopnia i Donaldowi Trumpowi, jego najbliższym współpracownikom trudno jest zrozumieć tak naprawdę wszystkie niuanse tego konfliktu i jakby tragiczny wymiar, prawda? Dlatego, że już sam fakt, że opublikował prześmiewczy, nie wiem, z założenia dowcipny filmik na temat tego, jak strefa Gazy miałaby wyglądać, gdyby doszło do porozumienia pokojowego między Hamasem a państwem izraelskim, a jednocześnie do dużych inwestycji właśnie w sektorze nieruchomości w strefie Gazy, no to dla ludzi, którzy tam, nie wnikając w przyczyny tego konfliktu i w to, do jakich okrucieństw
dopuszczają się obie strony, no to jednak było to, mówiąc najoględniej, dosyć obraźliwe no przede wszystkim dla tych ludzi, którzy mieszkają żyją w strefie Gazy. Zresztą ten film to była tylko jakby puenta całej tej dyskusji. Pamiętajmy o tym, że najpierw padła po prostu propozycja, żeby wysiedlić blisko 2 miliony ludzi mieszkających w strefie Gazy gdzieś, dokądś. Czy to miałaby być Jordania, czy to miałaby być Egipt, bo te dwa państwa w tym kontekście się pojawiały. Oczywiście zarówno król Jordanii, jak i prezydent Egiptu no niezbyt entuzjastycznie na te propozycje zareagowali. Oczywiście nic z tego nie wyszło, czy też przynajmniej do tej pory nic z tego nie wychodzi, ponieważ pod każdym względem politycznym, dyplomatycznym, ale także ekonomicznym, no były to propozycje co najmniej kontrowersyjne. No była trochę to na miarę propozycja, może nie aż tak, ale prawie na miarę zakończenia wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin, które jakiś czas temu już minęły. Tak, ta szachownica jest zbyt skomplikowana, mam wrażenie, żeby zgłaszać tego typu proste i jednoznaczne propozycje, co nie oznacza oczywiście, że Donaldowi Trumpowi nie zależy na pokoju na Bliskim Wschodzie. Mam tylko takie poczucie, że ciężko jest mu rzeczywiście wyartykułować, jak do tego pokoju dojść, jak osiągnąć ewentualne porozumienie pokojowe, czy to w formie czasowego zawieszenia broni, czy jakiegoś takiego stałego rozwiązania. Przypomnę, że właśnie podczas pierwszej kadencji, między innymi za sprawą Jareda Kushnera, czyli jego zięcia, który zajmował się Bliskim Wschodem w kontekście i politycznym, i gospodarczym, padła propozycja, został położony na stole projekt tak zwanego dealu stulecia, który zakładał właśnie ogromne inwestycje w strefie Gazy i nie tylko. I był to dużo bardziej konkretny, dużo rozsądniejszy projekt niż ta wizja taka mgławicowa i nie do końca uporządkowana, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Ten projekt także nie został zrealizowany, ale był projektem, był rzeczywiście jakimś konkretnym planem, więc to nie chciałbym, żeby to brzmiało wszystko jak taka rzeczywiście jednoznaczna krytyka dzisiejszej polityki administracji amerykańskiej wobec Bliskiego Wschodu, bo demokraci także oczywiście nie mieli żadnego pomysłu na to, jak ten problem rozwiązać. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali, tak naprawdę to jest wstęp do zasadniczej części. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak Izrael przez lata budował swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, bo przecież jest to bardzo niewielkie państwo, malutkie, z potężnymi wpływami. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób państwo Izrael i Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych ten wpływ bardzo konsekwentnie przez lata budowali, a kontekstem do tego chciałem, żeby było to, co my próbujemy teraz robić razem w Instytucie Wolności, Warsaw Freedom Institute. Znaczy zaczynamy, a to co ty robiłeś wcześniej jako ambasador, tak z racji, ale jako przedstawiciel państwa polskiego. W jaki sposób, w kontekście tego, jak my powinniśmy teraz budować swój wpływ, wykorzystując te zasoby, które mamy, czyli Polaków, czy Polonię, polski biznes działający w Stanach Zjednoczonych. Ale opowiedz, zanim porozmawiamy o tym, co my moglibyśmy i co powinniśmy robić, nie tylko my jako Instytut Wolności, ale szerzej jako państwo, jako społeczeństwo. Co robili Izraelczycy? Jak oni doprowadzili do tej niebywałej sytuacji, w której mają tak potężny wpływ na wiele amerykańskich decyzji? To jest oczywiście wiele wątków musielibyśmy tutaj poruszyć. Po pierwsze, zwróć uwagę na to, jak często w kontekście polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, w kontekście roli Izraela w tej polityce, amerykańscy politycy powtarzają, że Izrael jest jedyną tak naprawdę demokracją w regionie. I to jest bardzo ważny argument, trochę politologiczny, czy nawet filozoficzny, bardziej niż taki, którego używa się w konkretnej, codziennej
dyplomacji, ale rzeczywiście, kiedy chcemy zdefiniować rolę państwa izraelskiego na Bliskim Wschodzie, to jest ważny element i prawdziwy. Znaczy, nikt nie przeczy temu, że rzeczywiście Izrael jest państwem demokratycznym, ze swoimi wszystkimi możliwymi wadami i bagażem, jak to każde państwo demokratyczne, ale jednak jest to demokracja, w której odbywają się wybory, dochodzi do zmiany władzy, dochodzi do zmiany premiera, są inne priorytety, czy to w polityce zagranicznej, czy to w polityce wewnętrznej. I mimo tego, że premier Netanyahu tak naprawdę rządzi z krótką przerwą w Izraelu ponad już kilkanaście lat, ale to wynika raczej nie z ułomności systemu demokratycznego w Izraelu, tylko ze zdolności politycznych i charyzmy samego premiera. Ale to, że Izrael właśnie przez elity amerykańskie jest w ten sposób, także przez ten pryzmat postrzegany właśnie jako jedyna demokracja w regionie, jest bardzo, bardzo ważny, bo możemy oczywiście, rysując tę mapę, możemy się zastanawiać nad tym, które z tych krajów, które otaczają Izrael, są bardziej czy mniej demokratyczne. To są często monarchie, jak wiemy, albo państwa, które są dyktaturami albo quasi-dyktaturami, tak jak w przypadku Egiptu, który formalnie także jest demokracją i formalnie odbywają się też tam wybory, ale wiemy doskonale, że tak naprawdę trudno zdefiniować Egipt, jednego z najważniejszych graczy w tym regionie, jako 100% demokrację, taką, która swoim charakterem odpowiadałaby temu, co widzimy choćby w Europie. Tak? Jordania, kolejna monarchia, tutaj akurat celowo wspominam o dwóch krajach, z którymi Izrael ma podpisane umowy pokojowe od lat. Jordania jest monarchią, Syria, kraj, który dopiero wychodzi z wojny domowej, ale też oczywiście jeszcze nie jest ukształtowaną demokracją. Liban, który często jest określany jako państwo upadłe tak naprawdę. O monarchiach w państwach Zatoki Perskiej oczywiście nawet nie wspominam. Więc rzeczywiście to jest, gdybyśmy szukali pewnego wyróżnika, czy wskaźnika, na ile Izrael się wyróżnia właśnie w tym regionie, to ten stricte demokratyczny charakter tego państwa jest niezwykle ważny. Ponadto, jak pamiętamy, przez wiele dekad Amerykanie borykali się z problemem terroryzmu na Bliskim Wschodzie. To od Afryki Północnej począwszy, a właśnie na Afganistanie i Pakistanie skończywszy. Bardzo szeroka paleta i szeroki wachlarz państw, z którymi Amerykanie musieli albo walczyć, albo współpracować w kontekście globalnej walki z terroryzmem. No i oczywiście Izrael, jak się wszyscy domyślamy, był także niezwykle ważnym elementem całej tej konfiguracji, także z punktu widzenia wywiadowczego na przykład, prawda? Znaczy sieć wywiadowcza Izraela na Bliskim Wschodzie jest imponująca oczywiście i wiedza na temat Bliskiego Wschodu jest absolutnie nieporównywalna, nawet w przypadku tak doświadczonych i tak znakomicie na pierwszy rzut oka funkcjonujących wywiadów jak amerykański czy brytyjski. To Izrael tutaj nie ma, gra w innej lidze, mówiąc krótko. Kolejny element, już skupiając się na jednym konkretnym państwie, które jest postrzegane jako ogromne zagrożenie dla nie tylko pokoju na Bliskim Wschodzie, ale wręcz światowej jakby stabilności geopolitycznej, to Iran. I tu znów jest czymś oczywistym, że dla Ameryki Izrael w przypadku rywalizacji, konfrontacji z Iranem i prób powstrzymania Iranu, mówiąc już bardzo konkretnie, powstrzymania Iranu przed tym, aby Iran stał się potęgą nuklearną, to Izrael znów odgrywa tutaj w staraniach amerykańskich ogromną rolę. I mowa tutaj nie tylko o polityce jako takiej, o staraniach dyplomatycznych, mowa tutaj nie tylko o właśnie penetracji wywiadowczej,
ale też mowa o konkretnych, jak wiadomo, działaniach militarnych. I one nie muszą być działaniami kinetycznymi. Ja przypomnę tylko słynną operację, gdzie ulokowano wirus Stuxnet w laboratoriach, czy też w ośrodkach nuklearnych irańskich, gdzie dzięki działaniom w cyberprzestrzeni, a nie kinetycznym właśnie, udało się unieruchomić ileś tam wirówek w Iranie. Słynna operacja opisywana, filmowana, powstało wiele książek, wiele filmów dokumentalnych na ten temat i to był przykład właśnie na to, na współpracę bardzo ścisłą, militarną de facto między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Więc to są te elementy jakby zewnętrzne. Dlaczego Izrael jest ważny z punktu widzenia geopolitycznych interesów Stanów Zjednoczonych. A wracając na scenę wewnętrznoamerykańską, o której wspomniałeś, mówiłeś między innymi o organizacjach żydowskich, środowiskach, społeczności, która jest bardzo aktywna politycznie, finansowo oczywiście. To jest tak, że zacznę od tego, że gdy porównujemy aktywność polityczną właśnie organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych i naszej diaspory, to jedna z różnic polega na aktywności właśnie kampanijnej. To znaczy system polityczny amerykański wygląda tak, a nie inaczej. Mianowicie, jeżeli chce się coś osiągnąć i realizować swoje własne interesy jako mniejszość, czy jako przedstawiciele pewnej grupy, która ma do zrealizowania pewne interesy, bardzo jakby specyficzne, skonkretyzowane, to trzeba finansować kampanie wyborcze, czy to kandydatów na prezydenta, czy to kandydatów na członków Izby Reprezentantów, senatorów, także w kongresach stanowych, także na poziomie hrabstw. I oczywiście my jako Polonia, jako diaspora, dosyć znacząco odbiegamy w tej rywalizacji, w tej kategorii od już nie tylko organizacji żydowskich, ale ukraińskich, ormiańskich, włoskich, irlandzkich i tak dalej. To są pod względem finansowym oczywiście dużo zamożniejsze diaspory, takie, które mogą sobie pozwolić na większą aktywność polityczną, a jak już wspomniałem, ta większa aktywność polityczna to po prostu finansowanie kampanii poszczególnych kandydatów. Się płaci i się oczekuje w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Ale przecież Polaków, być może nie tak bajecznie zamożnych, ale w liczbach jest bardzo dużo. Tak, w liczbach jest bardzo dużo, ale po pierwsze oni nie są zamożni, a po drugie nie ma tradycji i chyba do końca, co mnie osobiście też dziwiło trochę jako ambasadora w Stanach Zjednoczonych, nie ma chyba do końca takiego wystarczającego zrozumienia dla tego, jak funkcjonują, jak wyglądają te mechanizmy polityczne w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam, że kiedyś zorganizowaliśmy wizytę poprzedniego ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Raua i było spotkanie w rezydencji, między innymi z udziałem dosyć dużej grupy społeczności polskiej, właśnie Amerykanów polskiego pochodzenia, gdzie minister Rau miał bardzo ciekawe przemówienie, gdzie skupił się właśnie na tym wątku i opowiadał o tym, że oczekuje, czy też prosi usilnie polską społeczność, polską diasporę o to, żeby była właśnie aktywniejsza politycznie. I nawet nie chodziło mu, po części także oczywiście, o wspieranie finansowe kampanii poszczególnych kandydatów, ale o to też, żeby szukać młodych, aktywnych, energicznych, potencjalnych kandydatów na różne stanowiska polityczne w amerykańskim systemie wyborczym, żeby ich wspierać nie tylko finansowo, ale po prostu ich wspierać w ramach ich kampanii, ale też, żeby chodzić na spotkania wyborcze z innymi kandydatami, zadawać im konkretne pytania, nawet jeżeli nie byłoby kandydata o polsko brzmiącym nazwisku, czy wprost wywodzącego się z polskiej społeczności, to żeby, mówiąc kolokwialnie, dociskać innych kandydatów o sprawy polskie, dopytywać na przykład o ich stanowisko w kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, o ich stanowisko w kwestii w ogóle roli Europy w Polsce i w NATO,
I żeby zadawać takie pytania podczas po prostu wieców wyborczych, spotkań z kandydatami, powtórzę raz jeszcze, z kandydatami do Izby Reprezentantów, do Senatu, do stanowych kongresów. I to był apel ministra Rała. Ja myślę, że minister Sikorski w podobny sposób o tym myśli. No ale wymaga to, ja też oczywiście jakoś tam starałem się ich w miarę swoich własnych możliwości przekonywać, że do takiej zmiany powinno dojść, jeżeli chcielibyśmy w przyszłości liczyć na to, że Polonia będzie miała większy wpływ na politykę amerykańską niż choćby środowiska żydowskie. Ale tutaj rywalizacja jest bardzo zacięta, jak wiemy, bo tych diaspor w Stanach Zjednoczonych jest sporo i każda z nich chce podkreślać, jak ważny jest ich kraj pochodzenia, jak ważne są interesy amerykańskie w tymże kraju. Ale to się oczywiście trochę zmienia, szczególnie dzięki temu, że rzeczywiście w ostatnich latach, a zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, ta percepcja Polski jako ważnego gracza w regionie się bardzo mocno zmieniła i to trzeba wykorzystać. Wydaje mi się, że teraz jest taki historyczny moment, którego chyba nigdy nie było, tak poza może samym momentem upadku komunizmu, kiedy z jednej strony Amerykanie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że my odgrywamy bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o w tej europejskiej, wschodnioeuropejskiej architekturze bezpieczeństwa, że jesteśmy krajem, który z jednej strony wydaje bardzo dużo na zbrojenia, 2 wydaje te pieniądze w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych, 3 okazało się niezwykle odpowiedzialne i sprawne przy tworzeniu tego hubu przerzutowego w Jasiące, bez którego cała operacja wsparcia dla Ukrainy nie mogła pójść. A z drugiej strony jesteśmy krajem, który jest kompletnie inną gospodarką niż była 30 lat temu, który jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, którego też już przedsiębiorcy z naszego kraju inwestują w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje się, że teraz jest dobry moment na to, żeby jakby zacząć to zmienić. Ty widzisz do tego potencjał i potem proszę opowiedz, co konkretnie robią Izraelczycy w Stanach Zjednoczonych. Co robią te żydowskie organizacje, co robią przedsiębiorcy, bo trzeba się od nich uczyć. Poruszę 2 wątki, o których ty też wspominałeś. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wielu polskich organizacji w Stanach Zjednoczonych, organizacje żydowskie, a też jest ich niemało, są jednomyślne, przynajmniej w niektórych obszarach dotyczących polityki Izraela. Nie tylko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale w ogóle polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej państwa izraelskiego. I naprawdę trudno jest znaleźć kogoś w Stanach Zjednoczonych, amerykańskiego Żyda, przedstawiciela tej czy innej organizacji żydowskiej, który na przykład miałby inne zdanie niż elity polityczne w Izraelu na temat relacji z Iranem. Tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie słyszałem nikogo, kto powiedziałby, napisałby, wyraziłby opinię taką mianowicie, że może nadszedł ten moment i ten czas, żebyśmy usiedli z Iranem, z ajatollahami do stołu rozmów, żebyśmy w sposób pokojowy, dyplomatyczny ten konflikt cały czas buzujący na Bliskim Wschodzie zażegnali, zakończyli. Nie ma takich propozycji. Znaczy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, Marek, że... Jeśli porównam, to jest porównam do sytuacji naszej i naszego, w cudzysłowie, Iranu, czyli Rosji, no to też jest tak samo. Tak? Nie ma w Polsce nikogo. Ale miałby inne zdanie niż poprzedni i obecny rząd, które mają takie same zdanie. Tak, ale nie chodzi wyłącznie o to, że organizacje żydowskie akurat na tym jednym odcinku frontu są rzeczywiście jednomyślne, ale też głośno tę jednomyślność podkreślają. Powiedz mi, czy ty w ostatnim czasie miałeś okazję przeczytać w jakimś prestiżowym wydawnictwie amerykańskim, gazecie, tygodniku, ważnym portalu internetowym, tekst jakiegoś przedstawiciela naszej Polonii, który by właśnie opowiadał o naszych priorytetach, choćby dotyczących relacji z Rosją po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wiesz, jaka jest odpowiedź. Jakbyś mi podesłał, gdzieś odnalazł ten tekst, to bym go chętnie przeczytał, ale sam go nie znalazłem. To prawda, ale... Jedyną taką osobą, zdaje się, jest nasz...
Jest Andrew Michta, który stara się rzeczywiście ten głos wyrazić, ale mówiąc zupełnie poważnie, to jest też różnica między nami a organizacjami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych. Zresztą ta jednomyślność dotyczy nie tylko Iranu, ale też całej tej sfery dotyczącej walki z globalnym antysemityzmem, narastającym zresztą w ostatnich latach, polityki historycznej, narracji dotyczącej historii Holokaustu choćby. Tutaj także to oczywiście akurat nie jest specjalnie korzystne z naszego polskiego punktu widzenia, ale tutaj też obowiązuje pewna jednomyślność i znów niestety w przypadku właśnie debaty, sporów na temat historii Holokaustu i roli Polski w tym okresie, no to tutaj też już nie tylko w samym Izraelu, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych, wśród organizacji żydowskich, bardzo trudno znaleźć kogoś, kto by na przykład odważył się wytłumaczyć polskie stanowisko w tej sprawie, czy polską rację stanu, czy przyznać nam rację w niektórych kwestiach. Tutaj też obowiązuje pełna jednomyślność. Akurat w tym wypadku, powtórzę, niezbyt korzystna, mówiąc najoględniej z naszego punktu widzenia, ale wszyscy tam boją się po prostu pewnego rodzaju ostracyzmu tak naprawdę, bo każdy, kto wychyli głowę i powie, że no być może polski rząd, czy polscy historycy, czy polscy eksperci mają jednak rację, krytykując Izrael czy środowiska żydowskie za taką, a nie inną narrację dotyczącą Holokaustu i obwinianie ciągłe Polaków o współodpowiedzialność za Holokaust, no to ciężko takich sojuszników rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, wśród tamtejszych Amerykanów żydowskiego pochodzenia, trudno takich sojuszników znaleźć. To jest naprawdę syzyfowa praca. Bardzo ciężka, pozytywistyczna, ale to nie powinniśmy oczywiście kapitulować. Ale mówię tutaj o tym właśnie w kontekście tej jednomyślności. Tak? No, oczywiście nie jest tak, że w każdej kwestii, w każdym obszarze wszyscy Amerykanie żydowskiego pochodzenia mają to samo zdanie. Tak nie jest. Szczególnie dzisiaj, tylko dokończę jedno zdanie, szczególnie dzisiaj w kontekście konfliktu w strefie Gazy, prawda? Jest coś, co nazywane jest w Stanach Zjednoczonych J Street, czyli taka żydowska lewica amerykańska, która rzeczywiście w przypadku tych kontrowersji dotyczących między innymi niektórych akcji izraelskich sił zbrojnych w strefie Gazy i nie tylko, no, wyraża się bardzo krytycznie, tak? Mimo tego, że uderza tym samym w państwo izraelskie de facto. Ale to są odosobnione jednak przypadki i trochę działa to na zasadzie reakcji i kontrreakcji. To znaczy im głośniejsza i bardziej intensywna jest krytyka państwa izraelskiego dzisiaj w kontekście wojny w strefie Gazy, tym mniej słychać właśnie głosy krytyczne wobec państwa izraelskiego wśród amerykańskich Żydów. Prawda? Więc następuje pewnego rodzaju konsolidacja. I narracja skupia się właśnie na tym, że oto mamy do czynienia nie tylko z niesłuszną krytyką państwa izraelskiego, które przecież się broni przed islamskim terroryzmem, ale też mamy do czynienia z narastającym antysemityzmem, resentymentami już nie tylko antyizraelskimi czy antysyjonistycznymi, ale właśnie antysemickimi na całym świecie. Że grozi nam drugi Holokaust z tego powodu. To szczególnie dotyczy oczywiście Europy, prawda? I tutaj Izraelczycy to nie mają wątpliwości, że ten gwałtowny wzrost nastrojów antysemickich w Europie no, ma w dużej mierze związek z napływem imigrantów z krajów muzułmańskich czy arabskich do Francji, Niemiec, Austrii, państw skandynawskich i tak dalej. Więc konkludując, to poczucie oblężenia i politycznego, i w pewnym sensie też intelektualnego, i ta zmasowana krytyka państwa izraelskiego, która często właśnie przechodzi wprost w sformułowania
przynajmniej ocierające się antysemityzm i tutaj no niestety muszę powiedzieć, że w dużej mierze się z tymi opiniami zgadzam. Znaczy z opiniami państwa izraelskiego, izraelskich polityków i Żydów amerykańskich, że rzeczywiście z takim zjawiskiem mamy do czynienia. No, mają tutaj w dużej mierze rację. Ale to właśnie poczucie oblężenia sprawia, że następuje pewna konsolidacja i tym bardziej trudno znaleźć kogoś, kto w tym czy innym obszarze, w tej czy innej dyskusji na ten czy inny temat wśród amerykańskich Żydów odważyłby się na stanowisko, które by szło pod prąd, prawda? No, u nas się zdarzają i to często, po obu stronach. Tak? Pamiętam teksty pisane przez moich znajomych liberałów, które wzywały właściwie do jakieś nałożenia sankcji na Polskę. No, ale też pamiętam niedawne wystąpienia byłego polskiego premiera, który regularnie krytykuje obecne władze w Stanach Zjednoczonych, polskie władze w Stanach Zjednoczonych. Więc ta wojna przenoszona na teren Stanów Zjednoczonych jest ta nasza wewnętrzna wojna nieustannie przez obie strony niestety. Mam nadzieję, że to dogorywa, że to się kończy. No bo chciałbym jeszcze trochę poszukać podobieństw między sytuacją Izraela i Polski. No i zobaczyć, czy my mamy drogi wyjścia z tej sytuacji, czy możemy coś wykorzystać, bo ja, jak wiesz, jestem zawodowym optymistą i zawsze widzę coś pozytywnego. No, przecież Izrael jest podzielony wewnętrznie jeszcze bardziej niż my. No? To wiesz to lepiej ode mnie. I to jest ciekawe, wiele z tych linii podziału jest i tych wewnętrznych zarzutów Izraelu jest bardzo podobnych. Nie? Nienawidzą się wzajemnie jeszcze bardziej niż my. Naparzają się wszędzie, gdzie się da, zajmują instytucje jeszcze bardziej niż Co ciekawe, głównym polem walki w Izraelu od kilku lat zresztą jest kwestia reformy sądownictwa, podobnie jak w Polsce właśnie. Media, sądownictwo, prawda, wszystko. Jak wiesz, jak tam byłem, nie wiem, 2 lata temu, będziesz sobie pomagałeś. Jesteśmy do siebie bardzo podobni, nie tylko kulturowo, ale też politycznie, jak stwierdził kiedyś świętej pamięci Szewak Weiss. Polacy i Żydzi są dokładnie tacy sami, tylko Żydzi są bardziej. Dokładnie tak. Jak pamiętam, jak byłem, to było 2 lata temu chyba, robiąc reportaż tu dla Układu Otwartego i rozmawiałem z obiema stronami konfliktu na bardzo wiele tematów, to tak pod koniec miałem wrażenie, w zasadzie jestem w ojczyźnie mojej. Słyszę te same argumenty, tylko bardziej. To bardzo ryzykowne stwierdzenie. Ale jeśli pozwolisz, kiedy rozmawiamy i staramy się porównać aktywność naszej diaspory polskiej i środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, to wspomniałeś też między innymi o biznesie i roli przedsiębiorców w budowaniu dobrego wizerunku, pozytywnego, a tym samym tymi kanałami także we wzmacnianiu relacji dwustronnych między, w tym wypadku Stanami Zjednoczonymi, Polską czy Ameryką i Izraelem. Znów w porównaniu z aktywnością, siłą, potęgą izraelskich firm w Stanach Zjednoczonych, ich potencjałem pewnej atrakcyjności, to też niestety, ja też jestem optymistą i wierzę, że to będzie się zmieniało w najbliższych latach, ale wciąż jeszcze zostajemy gdzieś w tyle. Szczególnie dlatego, że Izrael, co ciekawe, my staramy się to już robić i cieszę się z tego. Natomiast Izrael przez wiele lat budował właśnie wizerunek państwa, jak to brzmi tytuł jednej ze znanych książek, które to opisują, Startup Nation, prawda? Czyli państwo, które mocno zainwestowało pod każdym względem, politycznym, finansowym, ale też mentalnym, właśnie w stworzenie wizerunku państwa zaawansowanego technologicznie, bardzo innowacyjnego, takiego, które słynie z przekraczania kolejnych barier i kolejnych granic technologicznych, i to się Izraelowi udało i opłaciło. I rzeczywiście dzisiaj, gdyby spytać przeciętnego konsumenta mediów w Europie, w Ameryce, w Polsce, z czym się Izrael kojarzy, to oczywiście pierwsze skojarzenie będzie negatywne, kojarzy się z wojną, mówiąc krótko.
ze strefą Gazy, z rakietami, które latają nad głowami i tak dalej. Ale gdyby spytać o drugie skojarzenie, to myślę, że to byłoby właśnie takie skojarzenie. Państwa, które jest bardzo mocno rozwinięte gospodarczo i technologicznie. I po części jest wzorem do naśladowania, także dla takich krajów jak Polska. I my, dyplomaci polscy, często właśnie to podkreślają, że my jesteśmy właśnie na takim etapie, że po 30 latach transformacji, nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, teraz weszliśmy na kolejny etap, że staliśmy się państwem bardzo innowacyjnym. I zawsze, ja przynajmniej przytaczałem przykład choćby tych wszystkich aplikacji rządowych, które pomagają nam w życiu. Czy to będzie M-Obywatel, czy to będzie IKP, czy to będzie kilka innych aplikacji, które zostały wprowadzone już, nie wiem, niektóre z nich wiele lat temu i które są symbolem tego, że mogliśmy jednak prześcignąć niektóre kraje, nawet Europy Zachodniej, pod tym względem. Wiele firm, które i ty, i ja znamy, właśnie technologicznych, zajmujących się innowacjami, czy to będą biotechnologie, czy to będą drony, czy to będzie cokolwiek innego. I też warto na tym właśnie budować nasz wizerunek w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie to lubią. Amerykanie to lubią, doceniają i stąd między innymi też bierze się właśnie siła Izraela przez ten właśnie wizerunek kraju bardzo zaawansowanego technologicznie i bardzo innowacyjnego. Zwłaszcza, że jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w którym my nie musimy budować jakichś bajek, tak? Znaczy musimy tylko opowiadać to, co jest. Polska rzeczywiście się niesamowicie rozwinęła. Opowiadać o tym, z czym mamy do czynienia rzeczywiście. Brakuje pewnej koordynacji i współpracy między światem polityki i światem biznesu w tym zakresie. Bo z jednej strony... Marek, jak jedziesz przez Izrael, jeździłeś o niebo, znaczy wielokrotnie więcej razy niż ja, ale mi też się zdarzało, no to Polska wygląda po prostu 10 razy lepiej. Tak, 10 razy bardziej nowocześnie pod każdym względem. Ale to musielibyśmy rzeczywiście tutaj co chwilę sprowadzać kilkadziesiąt tysięcy Amerykanów, którzy przyjeżdżali na wycieczki do Polski, po to tylko, żeby zobaczyć, jak Polska współczesna wygląda. Tak było zresztą w przypadku Izraela. Bardzo często spotykałem się z takimi opiniami. I to jest do zrobienia. Ja bardzo często spotykałem się z opiniami, szczególnie młodych ludzi, Izraelczyków, którzy na przykład byli pierwszy raz w Polsce w ramach tych, ja nie lubię tego określenia, ale zdaje się, że nie ma lepszego, tych wycieczek holokaustowych, tak? Podczas których młodzi ludzie, Izraelczycy, Żydzi przyjeżdżający z Izraela odwiedzają tam 4-5 obozów śmierci i wracając do Izraela mają tę traumę i ten wizerunek Polski jako takiego jednego wielkiego cmentarza. A potem wracają do Polski po iluś tam latach, czasami kilkunastu, jako ludzie 30-paroletni czy 40-paroletni, wracają do Polski nawet na weekend, po to, żeby zrobić zakupy w Warszawie, po to, żeby, nie wiem, pojechać do jakiegoś spa. I wracając do tego Izraela i często z nimi rozmawiałem i byli naprawdę, uwierz mi, naprawdę w głębokim szoku, kiedy zobaczyli, jak ta Polska wygląda poza Majdankiem, Oświęcimiem i Muzeum Polin. Więc to jest różnica i to jest oczywiście najlepszy sposób na to, no ale nie tani i nie najłatwiejszy logistycznie, żeby sprowadzać jak najwięcej Izraelczyków i Amerykanów do Polski, żeby ten wizerunek Polski w tych obu krajach poprawić. No, ale jeszcze, jeśli mówisz o przedsiębiorcach, tak, no to pewnie nie ma jeszcze takich wielkich polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych, ale jest coraz więcej polskich innowacyjnych przedsiębiorców, którzy pojechali do Stanów, żeby rozwijać właśnie swoje firmy, swoje startupy, które często już czasami są jeszcze polskie, czasami już jakby są firmami amerykańskimi, ale prowadzonymi przez Polaków, przez ludzi, którzy często wyjechali z Polski 10, 15, 20 lat temu. Spotykam wielu z nich, którzy rozważa powrót albo robi regularnie
odwiedza Polskę, bo widzą, że pojechali tam, żeby tam się rozwijać, tam robić interesy, a w międzyczasie zobaczyli, że Polska się rozwinęła i zaczynają robić interesy i tu, i tam. Jest wielu Polaków w Stanach Zjednoczonych, którzy osiągnęli sukces na pewno biznesowy, stricte. Tacy, którzy założyli firmy i ich firmy tam funkcjonują na bardzo zresztą wymagającym rynku, ale też Polacy, którzy pieli się przez ostatnie lata szybko i wysoko po szczeblach kariery w dużych korporacjach amerykańskich zajmujących się technologiami. Jest wielu Polaków, którzy zajmują dosyć wysokie stanowiska, począwszy od zarządów przez najróżniejsze departamenty w tychże firmach. Ja sam miałem przyjemność poznać niektórych z nich. Bardzo wiele zależy tak naprawdę od charakteru i podejścia mówiąc patetycznie, do własnej polskości. Są ludzie, którzy chcieliby jak najszybciej zapomnieć o swoich korzeniach i czują się Amerykanami. Ja nie mam o to do nich pretensji, bo to też w dużej mierze pomaga w życiu tam, prawda? Czują się Amerykanami, podkreślają to, że są Amerykanami, nie chcą opowiadać o swoich rodzinnych korzeniach. Druga kategoria to tacy ludzie, dla których jest to zupełnie obojętne. Robią kariery w Stanach Zjednoczonych i przyznają się do swojej polskości. Czasami po prostu mają czysto polsko brzmiące nazwiska, więc trudno to nawet ukryć. Nie mają z tym problemu, ale też specjalnie się tym nie chwalą, tak? I nie czują aż takiej więzi, nie czują potrzeby, żeby wykorzystywać swój status zawodowy i społeczny w Stanach Zjednoczonych, żeby na przykład coś dobrego o Polsce współczesnej opowiadać, tak? No i jest trzecia kategoria ludzi, którzy właśnie nie tylko mają polsko brzmiące nazwiska, nie tylko są w zarządach kilku ważnych, dużych firm amerykańskich, ale właśnie są ludźmi, którzy starają się też promować Polskę, budować wizerunek Polski, dobrze o Polsce opowiadać przy najróżniejszych okazjach, w najróżniejszych okolicznościach. I to jest oczywiście najbardziej wartościowa grupa. Więc jakby pokazywanie Polski poprzez ludzi, którzy osiągnęli w Stanach Zjednoczonych sukces, szczególnie właśnie w tej sferze wysokich technologii, no to jest bardzo, bardzo dobre i bardzo skuteczne narzędzie. Pod warunkiem, że będziemy chcieli je wykorzystywać jako politycy. I polscy politycy, niezależnie od barw partyjnych, mam takie poczucie, że wciąż mają z tym ogromny problem. I szczególnie po moich doświadczeniach w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, kiedy widziałem i słyszałem, jak bardzo, jak inaczej opowiadają o swoim kraju, o swoich możliwościach i swoim potencjale amerykańscy i izraelscy dyplomaci i jak to robią polscy dyplomaci na różnych szczeblach, czy politycy, którzy przyjeżdżają w ramach delegacji, przedstawiciele poszczególnych ministerstw przyjeżdżający do Tel Awiwu, Jerozolimy, czy do Waszyngtonu, czy do Doliny Krzemowej, no to opowiem tylko o jednej różnicy, wskażę tylko na jedną z nich. Amerykańscy i izraelscy politycy mają listę firm swoich, które mają do załatwienia takie czy inne interesy w tym czy innym kraju. I mówią o konkretnych interesach konkretnych firm. A my przyjeżdżamy i mówimy o tym, że chcielibyśmy pogłębić współpracę gospodarczą polsko-amerykańską. I na tym się nasza narracja kończy. No i to powinno się przede wszystkim zmienić, tak? Znaczy, ja uważam, że to jest też niestety po części zrozumiała obawa przed takimi zarzutami quasi-korupcyjnymi, tak? Że nie wypada, czy wręcz nie jest wskazane, aby polityk, czy to będzie minister, nie wiem, rozwoju, minister technologii czy minister spraw zagranicznych, żeby opowiadał podczas spotkania ze swoim partnerem z tego czy innego kraju o konkretnych polskich firmach, które chciałyby robić interesy w tym konkretnym kraju. Jest takie poczucie, że chyba nie powinniśmy tego robić. No nie, no właśnie powinniśmy to robić. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz i o tym myślę powinniśmy i będziemy na pewno dyskutować też u nas w Instytucie Wolności o tym, jak należy przebudować polską dyplomację. I nie chodzi o szczyty dyplomacji, tylko taką codzienną. Ale Igorze, to nawet nie chodzi o jakąś głęboką przebudowę, tylko po prostu o drobną zmianę mentalną. Tak? I niestety... Drobną, ale fundamentalną.
Tak, ale to musi wyjść od ministra spraw zagranicznych. Powtórzę raz jeszcze, niezależnie od tego, czy będzie się nazywał tak, czy śmak, i czy będzie reprezentował tę czy inną partię, to musi być pewien impuls, który doprowadzi do tego, że właśnie będziemy trochę inaczej opowiadać o naszych interesach. Ale to jest nasze zadanie, żeby im ten impuls dawać i to tak. zaczynamy robić, ale też myślę, tutaj chciałem wrócić teraz do przedsiębiorców, nie? I do roli przedsiębiorców, czy menadżerów, czy ludzi pracujących, robiących biznesy w Stanach Zjednoczonych. My zaczynamy to robić i zaczynamy gromadzić wokół siebie takich ludzi, spotykać się z takimi ludźmi w Instytucie Wolności, czyli w Stanach, czyli Warsaw Freedom Institute. I myślę, że też my musimy im uświadomić, że oni taką rolę mogą odegrać. Bo jak rozmawiam z tymi ludźmi, często 40-latkami, niektórzy tam odnoszą duże sukcesy, to widzę, oni już nie ukrywają tego, że są, wielu z nich, że są z Polski. Oni są bardzo dumni z tego, bardzo że dobrze i to się rzeczywiście zmienia i dobrze, że się nikt nie zmienia. popchnął, nie? Więc myślę, że to, co my teraz zaczynamy tam robić, ja widzę w tym olbrzymi potencjał. Jeśli nas słuchacie, drodzy polscy przedsiębiorcy, menedżerowie w Stanach, to zapraszam was do współpracy. Myślę, że razem będziemy mogli zrobić bardzo dużo. Ale opowiedz, bo chciałem jeszcze wrócić do głównego wątku głównym wątkiem jest to, o czym rozmawiamy, ale o tym, co konkretnie robią Izraelczycy w Stanach. Musimy wymienić takich kilka rzeczy, które oni tam robią, które nas powinny inspirować. Ale to nie ma żadnej tajemnicy w tym, że robią to, co robią wszystkie społeczności diaspory obecne w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, to jest ogromny nacisk pod każdym względem polityczny, ale też wykorzystujący narzędzia finansowe na polityków amerykańskich. Znów na różnych poziomach. Oczywiście ten poziom Białego Domu jest najważniejszy, ale też Kapitol, Izba Reprezentantów, Kongres i wszystko zależy od intensywności takich działań. Ja zawsze powtarzam, że my powinniśmy jako polska dyplomacja zintensyfikować nasze działania i rozmowy właśnie z przedstawicielami Kongresu. I zawsze przytaczam przykład, być może już kiedyś w jednym z twoich programów o tym mówiłem, więc przepraszam, jeśli się powtórzę, ale w przypadku ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych my mieliśmy dwie osoby, fantastyczne zresztą dziewczyny, które się zajmowały właśnie kontaktami z Kapitolem, z Senatem i z Izbą Reprezentantów i jedna z nich miała pod sobą Izbę Reprezentantów, a druga miała Senat. Dwie osoby. No, jak się ty domyślasz, jak się państwo domyślacie, no, fizycznie trochę byliśmy ułomni pod tym względem, no ale nie było więcej etatów, żeby wrzucić tam na ten odcinek frontu, nie wiem, 10 osób na przykład, tak jak mogą to zrobić Niemcy, Francuzi, Włosi, czy Izraelczycy właśnie, czy parę jeszcze innych nacji, które stać na to, żeby dorzucić parę etatów i być trochę skuteczniejszym w tych właśnie rozmowach i w tych naciskach. My mamy taką niestety tradycję, że wolimy, nie wiem, wydawać pieniądze, czasami idące w miliony dolarów, na jakieś kancelarie prawne, na jakieś instytucje w Waszyngtonie, które outsourcujemy, mówiąc z angielska, tego typu działania. I ja przypomnę, że dochodziło w przeszłości do mniejszych czy większych skandali, gdzie rzeczywiście państwo polskie, płacąc z podatków naszych obywateli, opłacało właśnie różne kancelarie i instytucje w Stanach Zjednoczonych milionami dolarów, które potem się chwaliły tym, że wysłały tam 2 czy 3 maile do tego czy innego kongresmena i na tym się ich działalność kończyła. I ja zawsze powtarzałem kilku ministrom spraw zagranicznych, jak się okazuje nie do końca skutecznie, że dużo lepszym sposobem jest, mówiąc brutalnie, powiększenie składu osobowego tej czy innej ambasady. Przynajmniej w tych kluczowych ambasadach, nie mówię już tylko wyłącznie o tej w Waszyngtonie. Bo gdybyśmy dorzucili 5, 6, 10 etatów do ambasady w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto tam jest ambasadorem, i jeżeli byśmy skutecznie wykorzystali właśnie osoby, które mogłyby pracować na Kapitolu, no to efekty byłyby w sposób naturalny dużo lepsze. No, a jeszcze nie wspomniałeś
o tym, o czym kiedyś rozmawialiśmy, czy dyplomacji gospodarczej. Ile ludzi zatrudniają biura handlowe, czy przedstawicielstwa gospodarcze państw poszczególnych europejskich. No, kiedy wspominałem, to wspomnę jeszcze raz, państwo, nawet nie średnie, tylko małe państwo Europy Zachodniej, należące do Unii Europejskiej, ważne, ale też nie jakby pierwszoligowe, w swojej ambasadzie w Warszawie, w Departamencie Handlu, czy też właśnie w dyplomacji gospodarczej zatrudnia 22 osoby. W polskiej ambasadzie w Waszyngtonie takich osób jest, jeśli dobrze pamiętam, 5. No to na tym polega różnica. Ja wiem, o którym państwie mówisz. Mówimy o państwie niewielkim bardzo, aczkolwiek gospodarczo bardzo silnym. No tak. Właśnie dlatego, że takie rzeczy robią i mówimy o Polsce. O kraju, który jednak jest wielokrotnie mniejszy od Stanów Zjednoczonych. No tak. I to jest tak, że dzisiaj nas stać na to, tak? Ale jeśli państwo mam nadzieję, że państwo będzie to robić i będziemy państwo do tego przekonywać i moim zdaniem musimy wywierać ten nacisk. Jest teraz kolejny Konkludując, ja myślę, że powinniśmy starać się z całych sił obalić ten mur, który wciąż niestety istnieje między światem polityki a światem biznesu. I powtórzę po raz kolejny, ja rozumiem obawy i pewną taką awersję wielu polityków, po obu stronach zresztą na naszej politycznej barykady, przed właśnie zbyt pogłębionymi kontaktami z biznesem i przed działaniami, które mogłyby zostać odebrane właśnie jako promowanie jednej, drugiej czy trzeciej firmy. Ale niestety, można to zrobić w sposób transparentny, tylko trzeba mieć odpowiednie regulacje, trzeba te regulacje egzekwować i trzeba przestać się bać właśnie promować polskie interesy za pośrednictwem nie Polski jako właśnie pewnej struktury rządowej i gospodarki, która się fantastycznie skądinąd rozwija, ale właśnie gospodarki, która bazuje na bardzo konkretnych firmach. I to poprzez te firmy powinniśmy Polskę promować w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu czy w Europie Zachodniej. Ale też jako obywatele powinniśmy mówić przedsiębiorcom, ludziom, którzy mają środki, których my możemy wspierać tam. No dobra, ale to wy wspierajcie nasze też działania takie właśnie publicznej dyplomacji. Wy wspierajcie czy działania ambasady, czy działania takich organizacji jak nasza w Stanach, bo tutaj jest olbrzymia synergia i po prostu to się wszystkim opłaca. Nie? I to myślę, że to robi znakomicie państwo Izrael i obywatele, czy Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Marku, na koniec spróbujmy tak podsumować i powiedzieć, w jaki sposób tak wymienić kilka tych najważniejszych rzeczy organizacji na różnych poziomach, które ma i które działania, które prowadzą środowiska diaspora żydowska i państwo Izrael w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu uzyskują tak niesamowicie wysoką pozycję. Zdecydowanie większa aktywność polityczna na wielu polach, nie tylko poprzez właśnie wystawianie swoich kandydatów w wyborach na różnych szczeblach, ale też właśnie poprzez finansowanie kampanii nawet tych kandydatów, którzy nie mają polskich korzeni, ale jeżeli taki kandydat o niepolskich korzeniach będzie wspierany właśnie także finansowo przez polską diasporę, no to dopiero wtedy można oczekiwać od niego jakiegoś wsparcia dla działalności tej diaspory w samych Stanach Zjednoczonych, czy dla zacieśniania, mówiąc górnolotnie, relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ta aktywność polityczna jest absolutnie kluczowa i głośne wyrażanie, rzeczywiście wspominaliśmy, ja mówiłem o tym, że brakuje głosu po prostu w mediach amerykańskich Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia. Co chwilę widzę Amerykanów żydowskiego pochodzenia występujących w mediach, broniących interesów państwa izraelskiego, nawet kiedy ta obrona jest bardzo trudna, ale jednak to się dzieje. Natomiast w przypadku, nawet trudno byłoby, tak jak mówię, wspomniałem nazwisko Andrew Michty, naszego zresztą przyjaciela i współpracownika. I to jest jedyne nazwisko, które... serdecznie.
To jest jedyne nazwisko, które mi przychodzi właśnie w tym kontekście, do głowy, właśnie w tym kontekście. Tak? No nie ma Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy regularnie na przykład występowaliby w mediach i mówili o tym, jak ważna jest Polska i jak bardzo warto dzisiaj pogłębiać te amerykańsko-polskie relacje. Także to są te elementy, wydaje mi się, najważniejsze, które powinniśmy wzmocnić i które powinniśmy sobie przyswoić jak najszybciej i uczyć się właśnie od między innymi środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko tych środowisk. No i oczywiście czekać na to, aż polskie firmy i polski biznes na tyle się zakorzeni w Stanach Zjednoczonych, szczególnie właśnie w tym sektorze wysokich technologii, że też będzie kolejnym narzędziem oddziaływania i wpływania na amerykańską politykę, bo to jest też element niezwykle istotny. I to będziemy próbować robić. I jeśli słuchają nas Polacy, a wiem, że słuchają, że część słuchaczy Układu Otwartego mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam Was do współdziałania z Warsaw Freedom Institute, bo to chcemy robić, chcemy z Państwem współpracować, a chcemy też Amerykanom pokazywać jakby szerszą perspektywę, tłumaczyć, dlaczego Polska, dlaczego ten region jest ważny. I tak swoją drogą ja dzisiaj nagrywam tę rozmowę nie z Warszawy, a z Helsinek, bo właśnie tu mam spotkania w tych nordyckich w think tankach. Byłem w Tallinie, jestem w Helsinkach i za chwilę jadę dalej. Po to, żebyśmy wspólnie jako państwa północno-wschodniej flanki NATO pokazywali Amerykanom, że tu jest ich interes i to jest region, z którym powinni blisko współpracować, bo to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, a oczywiście współpraca ze Stanami jest w interesie naszym, więc musimy i my sami próbujemy działać na bardzo różnych polach. Marku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również, dziękuję bardzo. I będziemy dalej wspólnie działać. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Tak jak powiedziałem, zapraszam do współpracy, a na razie zapraszam do wspierania Układu Otwartego, bo dzięki temu narzędziu też mogę się z Państwem komunikować i mogę opowiadać o takich rzeczach. To jest niezwykle ważne. Za to wsparcie wszystkim patronom bardzo dziękuję. Zapraszam na wszystkie następne odcinki. Pozdrawiam, do zobaczenia.